Cześć, jesteśmy właśnie na ładowarce roamingowej Greenwaya w Trieście, stąd jedziemy do Wenecji. Tutaj musieliśmy co prawda 15 minut poczekać, aż ktoś przed nami skończy się ładować i po tych 15 minutach podłączyliśmy się. Co prawda miałem malutki problem, bo nie wiedziałem, że tutaj, pomijając fakt, że wszystko jest po włosku, ale tutaj wymaga najpierw wybrania wtyczki i autoryzacji kartą, a dopiero później włożenia wtyczki do gniazdka, a nie odwrotnie. Także człowiek całe życie się uczy. Także widzimy się w Wenecji. Cześć, a więc dotarliśmy do Wenecji, jak widzicie. Nasz samochód ładuje się na parkingu na roamingowej ładowarce Greenwaya. Co prawda nie było łatwo ją znaleźć, bo mimo to, że teoretycznie na mapce jest napisany adres tej ładowarki, to tutaj przez to, że jest dużo takich malutkich uliczek jednokierunkowych, to ciężko było znaleźć tą ładowarkę i do niej dotrzeć, ale w końcu się udało. Uruchomiliśmy kartą i się ładujemy. Teraz sobie pójdziemy na pizzę i w międzyczasie samochód się naładuje i wtedy wracamy. Cześć, właśnie jesteśmy na trójstyku granic, gdzie łączy się granica Włoch, Austrii
i Słowenii. Do połowy tutaj udało nam się dojechać samochodem. Tam zostawiliśmy go niedaleko jakiegoś opuszczonego domu, czy też jakiegoś schroniska. I dalej poszliśmy pieszo. No i tutaj widzicie takie widoki na Alpy. Później będziemy jechać w stronę Wiednia. A więc podsumujemy teraz nasz wyjazd do Chorwacji. A więc tak, przejechaliśmy w sumie 4467 km. Na ładowarkach naładowaliśmy w sumie 368,8 kWh i kosztowało nas to prawie 750 zł. A więc wychodzi, że średni koszt przejechania 100 km to 16,7 zł. Także dość tanio. Możecie dać znać w komentarzach, ile to będzie wynosiło, gdybyście jechali swoim samochodem, biorąc pod uwagę taką jazdę latem po górach. Ogólnie jeśli chodzi o podróż autem elektrycznym, to owszem, jest wykonalny, takie jak zresztą udowodniliśmy, taka podróż do Chorwacji, nawet takim małym autem jak Dacia. No zaleta jest na pewno taka, że mamy
czasami darmowe miejsce parkingowe, tak jak to miało miejsce w Wenecji, że w ogóle mamy miejsce parkingowe w Wenecji na cały dzień, w dodatku właśnie za darmo i w trakcie ten samochód się ładuje. No i też ta opcja, że możemy sobie zdalnie tą klimatyzację włączyć, w Chorwacji ma to dość duże znaczenie. Gdzieś tam schodzimy ze szlaku, możemy sobie wcześniej włączyć już klimatyzację i tacy spoceni już do takiego wstępnie schłodzonego samochodu sobie wejść. No i te darmowe ładowania to jednak też jest duży plus właśnie podróży autem elektrycznym, bo zarówno tam w parku krajobrazowym, jak i czy tam narodowym, jak i no nie wiem, w Zagrzebiu na przykład na Kauflandzie też była darmowa ładowarka, także to naprawdę dużo daje. Jeśli chodzi o minusy, no to cóż, no zwłaszcza na powrocie tutaj było to dość widocznie, jak musieliśmy przejechać długi dystans w dość krótkim czasie, to jeżeli ładujemy się przy pomocy szybkich ładowarek, zwłaszcza jak jest ciepło na dworze, to kiedy temperatura osiąga 45 stopni, temperatura baterii, to moc ładowania spada nawet o połowę, no co wydłuża czas ładowania, więc jeżeli chcemy przejechać jakiś dystans, który wymaga ładowania nawet dwukrotnego albo i więcej, no to wtedy ten czas ładowania się wydłuża. No i jak wracaliśmy przez Bytom. No i w Bytomiu jedyna ładowarka, która była po drodze, to była ładowarka Tauronu. Miała być ładowarka Greenwaya, ale nie mogliśmy jej znaleźć. Nawigacja mówiła, że to gdzieś tutaj, a tam po prostu był sobie las. Więc nie mogliśmy jej znaleźć. Więc podjechaliśmy na ten Tauron, no i no pierwsze co, no to oczywiście trzeba było zainstalować aplikację. Później się zarejestrować i tak dalej, tam wprowadzić kartę, co no wiadomo tam trochę zajmuje czasu. No i oczywiście, ponieważ nie może być zbyt prosto, więc trzeba oczywiście przed rozpoczęciem ładowania pisać kwotę, za jaką chce się naładować. I wtedy on tą kwotę blokuje na koncie. No i wtedy podłączamy wtyczkę, klikamy w aplikacji rozpocznij ładowanie, no i ładowanie się nie rozpoczyna, bo wystąpił sobie jakiś błąd. No więc próbuję ponownie, no i ponownie chcę, abym znowu kolejną kwotę zablokował na koncie. No i tak próbowaliśmy chyba, nie wiem, ze 3 razy, no i zablokowało mi 150 zł, aż w końcu udało się uruchomić i proces ruszył, samochód się naładował, no ale później ta kwota jest zablokowana na koncie, więc zadzwoniłem do Tauronu i się zapytałem, kiedy mi zwrócą tą kwotę, no i powiedzieli, że oni mają na to bodajże tam tydzień czy 5 dni roboczych. No i tak, no to była tylko jedna ładowarka, ale teraz jeżeli chciałbym na przykład przyjechać, załóżmy całą Polskę i bym musiał na kilku ładowarkach pod rząd się naładować i na kilku ładowarkach wystąpiłby błąd, i na każdej ładowarce bym musiał sobie jakąś tam kwotę zablokować, no to mogłoby się okazać, że nie wiem, muszę mieć jakieś wolne 1000 zł tylko po to, żeby uruchomić 2 razy ładowarkę. No to niestety właśnie tutaj te nasze polskie tutaj i Tauron w sumie i Orlen no nie są zbyt przyjazne użytkownikowi. Bardzo pomaga tutaj posiadanie jakiejś takiej karty, która umożliwia roaming, typu na przykład właśnie ta karta Greenwaya, gdyż wtedy rozliczamy się w złotówkach, nie musimy instalować tych wszystkich aplikacji w innych krajach, zwłaszcza, że na przykład nie znamy języka i tam musielibyśmy teraz przechodzić przez ten cały proces rejestracji, tak jak to na przykład miało miejsce w naszej podróży do Berlina. W opisie możecie znaleźć linka do tej naszej podróży do Berlina. Tam niestety ja nie skorzystałem z tej karty Greenwaya i musiałem instalować te
aplikacje po niemiecku i to wcale nie było proste i z tym się jeszcze wiąże też inna historia, ale to nieistotne. Ogólnie też, żeby odbyć taką podróż, bardzo ważne jest wcześniejsze zaplanowanie tej podróży. Takie pojechanie bez wcześniejszego planowania byłoby bardzo trudne. Dobrze jest na przykład skorzystać z aplikacji Plugshare, wcześniej sobie właśnie zobaczyć, gdzie są jakie ładowarki, gdzie są na przykład darmowe ładowarki, zobaczyć co to na przykład jest do zwiedzenia i wtedy tak sobie wyznaczyć trasę, żeby z tych ładowarek skorzystać. Także jeśli chodzi o podróż autem elektrycznym do Chorwacji, to polecam generalnie, zwłaszcza jeżeli Wam się nie śpieszy. Dajcie też znać w komentarzach, gdzie chcielibyście, żeby pojechać następnym razem. Jak jakiś pomysł mi się spodoba i tam pojedziemy, no to pomyślimy może o jakiejś nagrodzie dla pomysłodawcy. No to by było na tyle w takim razie. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.